Siema, tu Wahacz. Seat Ibiza obchodzi swoje 40 urodziny i z tej okazji producent przygotował limitowaną edycję tego modelu, która jakichś ogromnych zmian nie wprowadza, no ale trochę jednak tak, i przy okazji egzemplarz, który dostałem, pokazuje, czy warto inwestować w najbogatsze konfiguracje tego hatchbacka. Wynika to z faktu, że edycja Anniversary opiera się o najbogatszą wersję wyposażeniową FR, jeszcze leciutko ją dopakowując o kilka rzeczy. Wybranie tej odmiany nie musi jednak pociągać za sobą zdecydowanie się na topowy, przewidziany do Ibizy silnik, który swoją drogą obecnie jest w egzemplarzu testowym, to znaczy 1.5 TSI 150 koni połączone z automatem DSG. W Anniversary można mieć też litrowe TSI 95 czy 115 koni mechanicznych. Wracając do tematu dopakowywania, to najdrobniejszymi dodatkami są oznaczenia, bo na słupkach pojawi się odpowiedni napis, tak samo na progach po otworzeniu drzwi i producent chwali się, że są one grawerowane laserowo. Poza tym w testowanej wersji otrzymuje się nadwozie z lakierem w kolorze grafenowym, wymagające dopłaty 3868 zł, a także 18-calowe felgi o wzorze Cosmo Grey, które w zwykłej Ibizie kosztują 2584 zł, a tutaj są na szczęście w standardzie. Szkoda, że tak samo sytuacja nie wygląda z lakierem. FR Anniversary względem zwykłego FR kosztuje 4800 zł więcej, zatem biorąc pod uwagę chociażby koszt samych felg, to myśląc o tym Seacie w najbogatszych konfiguracjach, edycja limitowana to moim zdaniem ciekawa opcja, bo różnica w cenie nie jest ogromna, a zawsze ten model zyskuje trochę więcej uroku. Poza tym wersja na rocznicę nie ingeruje w bryłę nadwozia i w sumie moim zdaniem nie musi, bo Ibiza ma wrodzone dynamiczne kształty, chociaż też jakichś drobiazgów mogłoby być trochę jednak więcej, jak chociażby taki banał, jak połyskujący materiał na grillu z przodu. No i też trzeba przyznać, że jak na model debiutujący w 2017 roku, wciąż Ibiza prezentuje się nadspodziewanie świeżo. Najbardziej zwracającą według mnie uwagę zmianą wprowadzaną przez edycję limitowaną są fotele, bo dostaje się niedostępne w żadnej innej odmianie kubełki. Są one solidnie wyprofilowane, ale pod kątem twardości już znacznie bardziej neutralnie zaprojektowane, według mnie naprawdę wygodne, no i też fajnie się prezentują. We wnętrzu pojawiają się też szare akcenty dekoracyjne, ale biorąc pod uwagę, że w zwykłych Ibizach można mieć srebrne wykończenie chociażby na desce rozdzielczej, to aż tak unikatowe elementy to nie są. Kabina po liftingu z 2021 roku została wyraźnie poprawiona stylistycznie i wygląda moim zdaniem wciąż ok. Tak jak wspominałem, edycja rocznicowa nie jest przyspawana tylko do najmocniejszego silnika, tak samo zresztą jak ma to miejsce w przypadku FR. Dlatego warto pochylić się nad pytaniem, czy warto do 1.5 dopłacać, konkretnie 7000 zł względem litrowego TSI z automatem. Silniki te różnią się wyraźnie konstrukcyjnie, ponieważ 1.5 TSI jako jedyny z gamy ma 4 cylindry, co przekłada się chociażby na kulturę pracy. 1.0 TSI aktualnie wypada pod tym kątem naprawdę solidnie i gdy testowałem tę jednostkę w innych modelach, to jej dyskrecja wypadała ok, ale jednak w 1.5 dostaje się bardziej wygładzoną pracę, co jest plusem, ale nie jakimś decydującym. Lepsza w większej benzynie jest też elastyczność silnika, bo od około 1500 obrotów auto już całkiem ochoczo zbiera się do przyspieszania bez niezdrowych dźwięków. Skrzynia, czyli 7-biegowy automat DSG, czasami to wykorzystuje i stara się przyspieszać z niższych obrotów bez robienia redukcji, ale jeśli jest ona jednak potrzebna, to w całkiem naturalny sposób, wciskając gaz, można ją wymusić, również podróżując w trybie normalnym. Z kolei, gdy odpali się tryb sportowy, reakcje się wyostrzają i Ibiza tak wtedy przyspiesza od 0 do setki. A tak od 90 do 140 km na godzinę. Osiągi w testowanym modelu, gdy operuje się z obrotami w okolicach 2000 albo wyższych, są naprawdę dobre i poczuć można pewne wciśnięcie w fotel po redukcji skrzyni do tego pułapu i jak dla mnie te osiągi nawet są aż za dobre jak na samochód tego typu. To znaczy oczywiście nie powiem, aby obecność 150 koni zamiast 115 czy 95 była jakimś problemem, ale w warunkach miejskich te niższe wartości w samochodzie ważącym 1163 kg też byłyby w zupełności moim zdaniem wystarczające, a
jednak modele takie jak Ibiza w dużej mierze kupuje się właśnie z miejskim przeznaczeniem. W trasie 150 koni bardziej się broni, bo dostajemy dzięki temu dynamikę pozwalającą na przyjemne i bezpieczne podróżowanie. Nie jest to poziom sportowych hatchbacków, ale taki jego powiedzmy przedsionek 1.5 TSI jest dla mnie w testowanym Seacie stworzony właśnie głównie dla osób, które nie chcą się czuć kuszone do szaleństw jak w małych hot hatchach mających na przykład około 200 koni, ale chcących czasami żwawiej pokonać jakąś trasę i wtedy omawiany silnik jest akurat. Jeśli ktoś nie liczy się za bardzo z pieniędzmi, to oczywiście również jest optymalny, ale jeśli ktoś chce po prostu dotrzeć z punktu A do B albo jeździ tylko w mieście, wtedy za 1,5-litrową benzynę bym nie dopłacał. Dopłaciłbym za to do automatu DSG, którego można zestawić też z 1.0 TSI 115 koni mechanicznych, ponieważ w mieście będzie to na pewno duża ulga podczas jazdy, na przykład w korkach. Dodatkowo DSG to naprawdę udana konstrukcja. Nie powiem jak radzi sobie tutaj z mniejszą benzyną, ale z 1.5 TSI było naprawdę ok. Wynika to z faktu, że dostajemy tutaj bardzo płynną zmianę biegów bez jakichś szarpnięć i operacje te dzieją się szybko. Generalnie DSG przez cały okres testu Ibizy nie zwracało na siebie za bardzo uwagi. Pod kątem spalania w Warszawie testowany Seat potrzebował około 6,5 litra na 100 km. Na zwykłych drogach pozamiejskich wyniki oscylowały wokół 5 litrów, na ekspresówkach było to 6 litrów, a na autostradzie komputer pokazywał 7,5 litra. Myślenie o oszczędnościach w przypadku Ibizy ma sens, ponieważ pomimo jej miejskości, cena jaką trzeba zapłacić za egzemplarz skonfigurowany tak jak prezentowany, wynosi aż 141 800 zł, co jak za auto mające 406 cm długości i 178 cm szerokości jest ogromną kwotą. Edycja limitowana, czyli mówiąc szerzej FR, oferuje w standardzie niezły poziom wyposażenia z dwustrefową klimatyzacją czy lepszymi światłami full LED, ale wciąż sporo rzeczy można tam dokupić, jak kamerę cofania, dostęp bezkluczykowy, niestety z czujnikiem tylko w klamce kierowcy, czy większe ekrany w kabinie i wybierając te opcje i decydując się jeszcze na bardziej ekstrawaganckie bajery jak audio firmy Beats za 2500 zł, czy szyberdach za lekko ponad 4600 zł, wychodzi tyle ile wychodzi. Patrząc bardziej zdroworozsądkowo, ciekawa jest odmiana Style, która oczywiście sporo odbiega od tego, co pokazuje, czy to w poziomie wyposażenia, czy wyglądzie zewnętrznym z np. 15-calowymi felgami aluminiowymi, ale po doposażeniu w kilka najpotrzebniejszych rzeczy, nawet przy zdecydowaniu się na litrową benzynę z automatem, pozwala zamknąć się poniżej 100 000 zł, a do miasta wyposażenie jest ok. Ale ogólnie testowany model nie jest stworzony dla osób poszukujących jak najwięcej wyposażenia w hatchbacku za jak najmniejsze pieniądze. Bazowe Reference jako jedyne oferuje wolnossącą benzynę 1.0 MPI 80 koni i ze szczątkowym wyposażeniem jest propozycją bardziej dla tych, którzy chcą, aby Ibiza jeździła i była możliwie tania. Zwykła odmiana FR wprowadza dodatki stylistyczne i lepsze wyposażenie i chcąc wydać więcej na ten model, lepiej jest na niej się opierać, przy czym w chwili obecnej zdecydowanie, tak jak mówiłem, lepiej jest jednak moim zdaniem dorzucić pieniądze na edycję limitowaną. Myśląc o optymalnej zdroworozsądkowo według mnie konfiguracji testowanego modelu przy użytkowaniu go w mieście, to znaczy w wersji wyposażeniowej Style i z benzyną 1.0 TSI 115 koni i automatem, można rozważyć też leasing operacyjny. Jako przykład podam ofertę partnera Wahacz TV firmy Carlis Polska. Za 1279 zł netto miesięcznie można mieć to auto przy 20% wpłacie własnej, 4-letnim okresie leasingu i wykupie końcowym 30%. Dodatkowo widzowie kanału po wpisaniu w uwagach na stronie Wahacz Free mogą mieć podstawiony wybrany samochód za darmo. Link do oferty na Ibizę wraz z instrukcjami dotyczącymi darmowego bonusu umieściłem w opisie filmu. System inforozrywki w testowanym egzemplarzu, tak jak wspominałem, jest opcjonalny dla Ibizy, ma 9,2 cala wyświetlacz oraz fabryczną nawigację. Ten ekran nie jest jakiś ogromny, ale daje radę moim zdaniem. W standardzie dostaje się 8,25 cala bez nawigacji. Interfejs jest przejrzysty, mamy widgety na ekranach domowych, które można sobie przewijać. Jest też belka na dole ze skrótami, której zawartością można sterować. Menu główne oparte jest o nieprzekombinowane listy, więc nie ma tutaj żadnych problemów, aby znaleźć to, co nas interesuje i dostroić sobie działanie samochodu. Całość też działa, jak widzicie, szybko. W innych miejscach też jest ok pod kątem czytelności interfejsu. Jakby ktoś chciał, może też się połączyć bezprzewodowo z Android Auto i Apple CarPlay, więc jest to system, do którego trudno się przyczepić. Trzeba jednak zaznaczyć, że pomimo nakładki graficznej nie dostajemy w systemie najnowszego programowania znanego na przykład z Leona, co jednak ma też swoje pozytywne strony, ponieważ nie zaszyto w nim panelu klimatyzacji, tylko w testowanym modelu wciąż dostajemy w pełni fizyczne rozwiązanie, wzorowe pod kątem ergonomii. Tak samo mamy
w okolicach dźwigni zmiany biegów, dodatkowe przełączniki, na przykład do wyboru trybów jazdy. Tego w tych najnowszych modelach nie ma, więc pod tym kątem mamy to jeszcze tą taką bardziej starą szkołę, co oceniam zdecydowanie pozytywnie. Elektroniczne zegary to z kolei opcje za 1376 zł. Dużo rzeczy można sobie tutaj zmieniać. Na środku mamy wszystkie najważniejsze rzeczy związane z parametrami podróży, z nawigacją, systemem audio czy telefonem. Można też modyfikować wygląd graficzny, ale to nie koniec możliwości, ponieważ sięgając do ekranu środkowego można sobie też dostrajać, co będzie w lewej i w prawej tarczy, i można sobie zaprogramować 3 widoki albo odpalić widok klasyczny i wtedy nic nie będzie wewnątrz tarcz i dzięki temu będzie można sobie na przykład odpalić na całości mapę. Przydatna rzecz, o ile za nawigację pewnie bym nie dopłacił tutaj, to za zegary już tak. Obsługa zestawu wskaźników też jest prosta. Z prawej strony kierownicy się to odbywa względem przedliftingowej wersji Ibizy. Zniknął joystick do sterowania tempomatem za kierownicą i przyciski za to odpowiedzialne są teraz z lewej strony. Mamy też tutaj sterowanie głośnością, a piosenkami tutaj niesymetrycznie. To jest jedyny zarzut, jaki mam. Poza tym rozmieszczenie przycisków jest wygodne. Bezprzewodowa ładowarka telefonu kosztuje 1055 zł i zalicza się do grona rzeczy, za które bym nie dopłacił swoich pieniędzy, tym bardziej, że jest kiepsko zaprojektowana, ponieważ telefon, gdy się ładuje, to nawet lekkie rzucenie okiem na powiadomienie bez brania go do ręki jest utrudnione. W sąsiedztwie mamy 2 porty USB-C do ładowania, jedyne, które znalazłem w tej kabinie, z tyłu niestety żadnego nie ma. Jako pewne wyjście awaryjne może służyć złącze 12V i jakaś przejściówka na USB bliższa tylnej kanapie. Kolejną pozycją na liście wyposażenia opcjonalnego w testowanym egzemplarzu było adaptacyjne zawieszenie Dual Ride, które w przeciwieństwie do DCC z większych modeli oferuje, zgodnie z nazwą, 2 stopnie regulacji. Wprowadzają one spore zmiany w zachowaniu na mniejszych nierównościach, bo na tych większych, przez rozstaw osi czy generalnie projekt zawieszenia, auto jest zawsze dosyć sztywne, ale na sporcie ustawionym w Dual Ride czuje się znacznie więcej mniejszych nierówności i auto jest wtedy już konkretnie twarde, jak na w sumie zwykłego hatchbacka. Dodatek ten kosztuje 2391 zł i niekoniecznie bym się na niego zdecydował, ale skoro był on już na pokładzie, to przyznam, że preferowałem ustawienia właśnie sportowe. Zazwyczaj takie zawieszenia w zwykłych autach ustawiam na jak najmiększe, ale tutaj większa twardość nie jest nieprzyjemna podczas jazdy, a pasuje do ogólnego charakteru samochodu, który pomimo tego, że nie jest sportowcem z krwi i kości, to jednak ma ku temu pewne aspiracje. Też czuje się to w układzie kierowniczym, bo ma on całkiem dobrą bezpośredniość reakcji. Na ustawieniach normal połączone jest to ze zbyt dużą siłą wspomagania, ale wybierając sport, ten parametr jest już bardziej adekwatny w trasy i mnie tym autem jeździło się bardzo przyjemnie, w takim wciąż neutralnym stylu, ale już nie mdłym. W mieście z kolei ustawienia normalne układu kierowniczego są optymalne, bo wtedy mniejszy opór ułatwia manewrowanie. Samochód nie ma żwawości typowego mieszczucha, ale ze względu na rozmiary i tak jest przyjazny w terenie zabudowanym. Kształty nadwozia też sprawy nie utrudniają. Dostajemy co prawda niewidoczną dla kierowcy maskę, ale też krótkie podszybie. Z kolei tylna szyba nie jest przesadnie wysoko poprowadzona. Kamera cofania wymaga dopłaty 1892 zł i oferuje przeciętną, ale używalną jakość. Najbardziej żałuję, że jest ona umieszczona tak nisko i też jej obiektyw jest skierowany do dołu, ponieważ utrudnia to takie ogólne ogarnięcie, co się dzieje za samochodem. W kabinie Ibizy po zmroku mamy miks białego i czerwonego podświetlenia. Dekoracyjne elementy na górze, w drzwiach i nawiewach mają możliwość zmiany tej barwy. Na dole są zawsze białe. Jeśli chodzi o instrumenty pokładowe, to tutaj dominuje kolor czerwony, nic nie można już zmieniać. Trochę bieli jest na kierownicy i ta kompozycja moim zdaniem pasuje do siebie i tworzy tutaj taki bardziej sportowy, rasowy klimat. Dodatkowo w testowanym modelu nie ma żadnych braków w oświetleniu. Sympatycznym dodatkiem, jak na Seata przystało, jest po zmroku też pulsujący przycisk startera, dopóki nie włączy się silnika. Z przodu w Ibizie spotkać można trójkątne segmenty do jazdy dziennej, które dzielą funkcjonalność z kierunkowskazami i moim zdaniem wyglądają naprawdę korzystnie w nadwoziu tego typu. Wszędzie z przodu mamy LEDy. Tak samo jak w kierunkowskazach w bocznych lusterkach. Z tyłu spotkać można trójkątny motyw świateł pozycyjnych nawiązujący do przedniego, co wypada na plus. Negatywnie oceniam za to obecność żarówkowych kierunkowskazów, które chociaż w topowych odmianach powinny być też diodowe, no ale poza tym do oświetlenia testówki zastrzeżeń nie mam.
Trójkątne światła do jazdy dziennej zarezerwowane są dla egzemplarzy wyposażonych w pakiet Full LED, czyli tylko dla wersji FR. Mamy też tutaj światła główne umieszczone w soczewkach i oferujące dobrą moc świecenia. Też odcięcie poziome sekcji oświetlonej od nieoświetlonej jest precyzyjne. LEDy nie są jednak wyposażone w żadne zaawansowane funkcje adaptacyjne. Na tylnej kanapie, gdy ustawiam przedni fotel pod siebie, to kolanami lekko stykam się z oparciami, ale tylko muskam bez żadnego uprzykrzającego życie kontaktu. Szyberdach, tutaj kończy się jego osprzęt i linia dachu wraca do normy i gdy moja głowa ląduje tutaj, to znowu lekko, jak się mocniej wyprostuję, stykam się włosami z podsufitką, ale nie jest to coś, co mogłoby mi jakoś utrudnić podróż. Gdybym siedział centralnie, mogłoby być znacznie gorzej ze względu na bardzo wystający tunel środkowy. Jeśli centralnie nikt jednak nie będzie siedział, to pasażerowie po boku nie mają co liczyć na rozkładany podłokietnik. Bagażnik Ibizy ma 355 litrów pojemności, próg załadunkowy jest w nim niski, otwór przyzwoity, biorąc pod uwagę z jakimi rozmiarami nadwozia mam do czynienia, co najwyżej lampy trochę się wcinają po bokach, kształty przestrzeni są regularne. Po bokach dostajemy po haczyku na jakieś torby, moim zdaniem są one trochę za daleko umiejscowione. Podłoga jest możliwa do obniżenia w ten sposób, a pod nią znajduje się koło zapasowe oraz element systemu Audio Beats. Maksymalne zdolności ładunkowe samochodu to 1165 litrów. Przy półce bagażnika w wyższym położeniu dostaje się płaską podłogę z grubsza, bo oparcia lekko się unoszą. Podsumowując, Seat Ibiza w swojej obecnej formie to bardzo przyjemny mały hatchback, bo po liftingu sprzed kilku lat zyskał on przystające do współczesnych standardów wnętrze, wciąż ładnie wygląda z zewnątrz, a jego właściwości jezdne też wypadają bez zarzutu, jeśli ktoś oczekuje po aucie trochę więcej, ale bez decydowania się na sportowe modele. Edycja Anniversary jest tutaj przyjemnym dodatkiem, ale niestety w takiej konfiguracji jak dostałem trudnym do przełknięcia ze względu na cenę. No ale już pomijając ten aspekt, warto wspomnieć, że jest to zapewne ostatnia tego typu edycja limitowana w tym modelu, bo co prawda Seat zapowiedział jeszcze lifting Ibizy na 2025 rok, ale wątpię, aby przeżył on kolejne 10 lat na rynku, przynajmniej w formie spalinowej. I to wszystko, co przygotowałem o Ibizie. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jej test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam o Carlis Polska i ich ofercie. Jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!